Była końcówka XVIII wieku, gdy pierwsi śmiałkowie pojawili się na terenach dzisiejszego Indianapolis, St. Louis czy Kansas na zachód od rzeki Ohio. Pionierzy, jak ich nazywano, szukali dobrej ziemi i złota. Przemierzali ogromne odległości wozami w bardzo wymagających warunkach, niekiedy umierając po drodze. Mit pierwszych osadników obecny jest w amerykańskiej kulturze do dzisiaj, ale ten sam mit jest także w głowach Izraelczyków, którzy kolonizują tereny palestyńskie, choć w zupełnie innych okolicznościach. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci właśnie o izraelskich osadnikach. Dzięki temu zrozumiesz, o co chodzi w konflikcie Izraela z Palestyną. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Tak niebezpiecznie na terenach palestyńskich nie było od prawie 20 lat. W tym roku w zamachach, zamieszkach i w operacjach wojskowych zginęło ponad 200 Palestyńczyków i 30 Izraelczyków. Według ONZ tak wielu ofiar nie odnotowano od 2005 roku. Na zachodnim brzegu, czyli na terenach palestyńskich, ginie też coraz więcej dzieci i coraz częściej dochodzi do brutalnych ataków izraelskich osadników. Co takiego się stało, że zamrożony od lat konflikt izraelsko-palestyński ponownie wybuchł z wielką mocą? Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, dlaczego w Izraelu i w Palestynie jest coraz bardziej niebezpiecznie i kim są izraelscy osadnicy. A to oni są kluczem do zrozumienia tego konfliktu. Jest czwartek, 31 sierpnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. O liczącym zaledwie 7 000 mieszkańców palestyńskim miasteczku Huwara zrobiło się głośno w lutym tego roku. Palestyński snajper zabił tam 2 izraelskich 20-latków, osadników, którzy jechali przez miasto. W odwecie kilkuset Izraelczyków weszło do miasta z pochodniami i spaliło 30 domów oraz kilkadziesiąt samochodów. Wszystkiemu biernie przyglądało się izraelskie wojsko. To nie były zwykłe zamieszki. Tu było morze ognia. Gdybyś spojrzał na miasto z daleka, widziałbyś jeden wielki ogień, a wojsko było po stronie osadników. My mogliśmy tylko ich przeklinać i krzyczeć na nich, ale nie mieliśmy się czym bronić. Opowiada Ayman, jeden z palestyńskich mieszkańców Huwary. Część izraelskich dziennikarzy porównało vendettę do pogromu, tyle że tym razem dokonanego nie na Żydach, ale przez Żydów. Jakby tego było mało, skrajnie nacjonalistyczny minister odpowiedzialny w izraelskim rządzie za zachodni brzeg, Bezalel Smotrich, wezwał do zrównania z ziemią palestyńskiego miasta, co spowodowało wyjątkowo ostrą krytykę największego sojusznika Izraela, czyli Stanów Zjednoczonych. Ale wydarzenie w mieście Huwara to tylko niewielka część przemocy, jaka ze zdwojoną siłą wybuchła w ostatnich miesiącach na terenach palestyńskich. Także wiosną izraelskie wojsko dokonało wyjątkowo brutalnej pacyfikacji obozu dla uchodźców w Dżeninie. To z kolei był odwet za wcześniejsze palestyńskie zamachy w Jerozolimie czy Tel Awiwie. Zamachy, które miały być przeprowadzone przez fanatyczne organizacje, takie jak Hamas i islamski dżihad, a inspirowane także finansowo przez Iran. Na zachodnim brzegu od początku tego roku zginęło według ONZ co najmniej 172 Palestyńczyków, w tym większość cywilów. W ubiegłym roku śmierć poniosło 155 Palestyńczyków, a do tego doliczyć trzeba ofiary palestyńskich zamachów po stronie izraelskiej. Organizacja praw człowieka Human Rights Watch alarmuje, że coraz częściej z rąk izraelskiego wojska na terenach palestyńskich giną dzieci. W najnowszym raporcie organizacja dokumentuje przypadki 4 zabitych dzieci i przytacza zeznania świadków innych takich zdarzeń. W ubiegłym roku na zachodnim brzegu zginęło 34 palestyńskich dzieci. Od początku tego roku także 34 dzieci.
This report documents several clear-cut cases where Palestinian kids were killed. Nasz raport dokumentuje przypadki, gdy palestyńskie dzieci są zabijane, gdy idą do szkoły, uciekają z miejsca zamieszek lub giną w podobnych okolicznościach. Wzywamy sekretarza generalnego ONZ, aby umieścił izraelskie wojsko na tzw. liście wstydu, gdzie znajdują się podmioty, które popełniają poważne zbrodnie na dzieciach. Mówi Omar Shakir z Human Rights Watch, jeden z autorów raportu. Jak dodaje, liczba zabitych dzieci na terenach palestyńskich jest najwyższa od 2004 roku, a izraelscy żołnierze, którzy te dzieci zabijają, są bezkarni. Według prawa międzynarodowego, abyś mógł kogoś zabić, to ten ktoś musi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla twojego życia. W przypadkach, które jako Human Rights Watch udokumentowaliśmy, a chodzi o dzieci idące do szkoły lub uciekające z miejsc, gdzie dochodzi do zamieszek, nie ma mowy o bezpośrednim zagrożeniu życia. Oczywiście są sytuacje, kiedy dochodzi do konfrontacji palestyńskich dzieci z żołnierzami, którzy najeżdżają na palestyńskie domy. Czasami te dzieci rzucają kamieniami, a nawet koktajlami Mołotowa, ale to nie powinno być powodem używania ostrej amunicji przez żołnierzy. Tymczasem izraelskie władze właśnie do tego namawiają żołnierzy. Słyszeliśmy wypowiedzi polityków, takich jak Itamar Ben-Gvir, minister do spraw bezpieczeństwa narodowego, który mówił, że jeśli ktoś rzuci kamieniem, to powinien zostać zastrzelony. Nawet poprzedni premier Naftali Bennett mówił, że wojsko powinno operować na zachodnim brzegu bez ograniczeń. Mówimy zatem o dzieciach, które nie biorą udziału w walkach zbrojnych, ale które co najwyżej rzucają kamieniami i dlatego są zabijane na miejscu. To pogwałcenie prawa międzynarodowego i wieloletnia praktyka izraelskiego wojska, która musi się skończyć. To Omar Shakir z organizacji Human Rights Watch. Przemoc wobec Palestyńczyków powoduje oczywiście odwet. Po izraelskiej stronie mnożą się ataki palestyńskich zamachowców. Według wyliczeń mediów związanych z izraelską prawicą w pierwszej połowie 2023 roku doszło do 18 ataków z użyciem noża, 6 przypadków wjechania w ludzi samochodem oraz około 100 przypadków, gdzie Palestyńczyk otworzył ogień do przechodniów bądź żołnierzy. To znacznie więcej niż rok czy 2 lata temu. Skąd to wszystko się bierze? Sytuacja na zachodnim brzegu zaostrzyła się w ostatnich kilkunastu miesiącach. Jednym z powodów jest nowy, skrajnie prawicowy rząd w Izraelu. Najbardziej znaną twarzą ekstremistów u władzy w Izraelu jest minister Itamar Ben-Gvir, polityk, który jeszcze niedawno brał udział w starciach z izraelską policją, gloryfikował seryjnych morderców, a teraz odpowiada za bezpieczeństwo narodowe. Drugim symbolem nowych władz jest Bezalel Smotrich, który sam siebie nazywa faszystą. To właśnie on mówił o potrzebie wymazania z powierzchni ziemi miasta Huwara. W rządzie odpowiada za sprawy związane z zachodnim brzegiem. Obaj politycy wywodzą się ze środowiska izraelskich osadników. Ich małe partie weszły w skład rządu, bo premier Benjamin Netanyahu mógł stworzyć większościową koalicję jedynie ze skrajnymi politykami, a teraz ma z tego powodu narastające kłopoty. Wypowiedzi skrajnych ministrów ośmieliły radykalne grupy w izraelskim społeczeństwie. Eksperci twierdzą, że ośmieliły też wojsko do zdecydowanie ostrzejszych działań. Po stronie palestyńskiej wcale nie jest lepiej. Autonomią palestyńską rządzi niemal 88-letni Mahmoud Abbas, a cała elita polityczna uważana jest przez Palestyńczyków za skorumpowaną i taką, której zależy wyłącznie na własnych interesach. Na zachodnim brzegu od 18 lat zresztą nie było wyborów. Mahmoud Abbas ich nie organizuje, bo wie, że przegrałby z Kretesem. Zdecydowana większość Palestyńczyków nie ma bowiem za grosz zaufania do swoich władz. A że nie ma też charyzmatycznych liderów na horyzoncie, to ludzie tkwią we frustracji i beznadziei i od czasu do czasu chwytają za karabiny, noże czy kamienie. I tak spirala przemocy się nakręca. Już za chwilę dowiesz się, co to tak naprawdę jest ten zachodni brzeg i kim są izraelscy osadnicy, a oni są kluczem, by zrozumieć to, co dzieje się teraz na terenach izraelsko-palestyńskich. Posłuchaj tego odcinka do końca i nie zapomnij zostawić swojego komentarza. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube codziennie po południu
mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest Podcast Świat. Zachodni brzeg to tereny palestyńskie, które są obecnie pod okupacją Izraela. Precyzyjniej mówiąc, to zachodni brzeg Jordanu, rzeki, która jest granicą pomiędzy Jordanią a obszarem autonomii palestyńskiej. Ale po kolei. Gdy w 1947 roku ONZ dokonała podziału ówczesnej Palestyny na część żydowską i arabską, Palestyńczykom przypadł właśnie obszar zachodniego brzegu. Wkrótce potem jednak te tereny zajęła Jordania, a w 1967 roku Izrael. I to właśnie izraelska okupacja trwa do dzisiaj. Occupation is simply when an authority, a foreign army. Okupacja to zatem sytuacja, kiedy obca władza lub obca armia ma w praktyce kontrolę nad terenem, który nie należy do nich. Izrael przyznaje, że zachodni brzeg nie jest ich terenem i na tej podstawie twierdzi zresztą, że nie ma obowiązku szanowania praw człowieka wobec Palestyńczyków na tym terytorium. Zachodni brzeg to z punktu widzenia prawa teren sporny. Izrael otwarcie przyznaje, że ten teren okupuje. To Stephen Wilkinson, prawnik pracujący dla szwedzkiej organizacji praw człowieka Diakonia. Zachodni brzeg to zatem teren okupowany, który w przyszłości miałby być niepodległym państwem palestyńskim. W skład państwa palestyńskiego miałaby wchodzić także wschodnia arabska część Jerozolimy, ale o Jerozolimie w tym odcinku nie mówimy, bo ona ma zupełnie inny status prawny. W izraelskich osiedlach na zachodnim brzegu mieszka 500 000 żydowskich osadników. W świetle prawa międzynarodowego, a dokładniej 4. konwencji genewskiej, mieszkają oni tam nielegalnie, ale do tego jeszcze wrócimy. Chcę bowiem wytłumaczyć Ci, kim są osadnicy. To jest Podcast Świat. Większość terenów zachodniego brzegu to góry i pagórki. Z pozoru to bardzo mało atrakcyjne miejsca do zamieszkania. Trzeba bowiem sporo zainwestować, żeby wybudować porządne drogi, doprowadzić wodę czy kanalizację. Jak zatem powstają izraelskie osiedla? Wszystko zaczyna się od skromnego posterunku na wzgórzu, koniecznie powyżej palestyńskich domów. To palestyńska miejscowość Nachla, położona na południe od Betlejem. Kilka lat temu na jednym z okolicznych wzgórz pojawił się taki właśnie niewielki posterunek. Jeden namiot, a obok niego izraelska flaga. Kiedy tam dotarłem, spotkałem Davida, który z wyglądu przypominał raczej amerykańskiego kowboja. Miał kapelusz, dżinsy i broń. The mayor of Efrat, he got this land from the 1980s. Burmistrz miasta Efrat kupił tę ziemię jeszcze w latach 80., a ja od kilku tygodni tu pracuję. Mam już wszystkie niezbędne pozwolenia, nie jestem szalony. Robię po prostu to, o co mnie poproszono. Jestem rolnikiem, a oni mi płacą. Będę tu sadził kwiaty i winogrona, o tam, poniżej. Na razie widzisz gołą ziemię, bo dopiero zaczynamy. Jesteśmy tu od 4 tygodni. Just starting. We're here like 4 weeks, as Joe says, and this is what's gonna be here. Tak naprawdę David to jeden z założycieli nowego izraelskiego osiedla na terenach palestyńskich. Po pierwszym namiocie pojawia się bowiem kolejny, potem kolejny, a w końcu izraelskie władze wydają pozwolenie na budowę osiedla. Zazwyczaj osiedle położone jest na pustkowiu, stąd ściągani są tutaj biedni Żydzi z Rosji czy Francji. Dostają też zapomogi, a na miejscu pojawiają się także sklepy. To wszystko ma przekonać osadników, by zamieszkali w nowym miejscu. Na całym zachodnim brzegu mieszka teraz około 500 000 osadników, a obecny izraelski rząd chciałby, żeby było ich 1 000 000. Izrael zarzeka się, że wszystko jest zgodne z prawem, ale większość prawników ma inne zdanie i mówi, że budowanie takich osiedli jest nielegalne w świetle 4. konwencji genewskiej o ochronie cywilów podczas wojny. Raz jeszcze Stephen Wilkinson z organizacji Diakonia. Transfer of population into occupied territory is prohibited. Według konwencji genewskiej zasiedlanie swoimi ludźmi terenów okupowanych jest zabronione. Wspólnota międzynarodowa jest w tej kwestii ostrożna, bo w prawie są czasem wyjątki, ale tak naprawdę sprawa osiedli jest jasna, nie wolno tego robić. I to jest dla Izraela problem, bo z jednej strony oni przyznają, że są okupantem na zachodnim brzegu, a z drugiej strony nie chcą stosować się do prawa okupacji.
Izrael twierdzi, że może budować osiedla, bo konwencja genewska mówi o okupacji państwa, a nie ma czegoś takiego jak państwo palestyńskie. Dlatego ich zdaniem konwencja genewska tutaj nie obowiązuje. Ale to też błędna interpretacja, bo stoi ona wbrew stanowisku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ONZ, Unii Europejskiej i szerzej wspólnoty międzynarodowej. A to już wioska Tajbe, położona 15 km na północ od Jerozolimy. Mieszka tu nieco ponad 1000 Palestyńczyków. W pobliżu jest też izraelskie osiedle, a osadnicy od lat dawali się we znaki arabskim mieszkańcom. Plądrowali domy, namioty i zabijali owce. Moje owce pasły się tam na dole. Nagle zjawiło się kilkunastu osadników mieszkających niedaleko. Wszyscy byli zamaskowani, mieli noże, zabili mi 10 owiec. Tak mówi mi Abdulaziz, rolnik z Tajbe. Takie sytuacje są codziennością na terenach palestyńskich. Osadnicy wycinają też palestyńskie drzewa oliwne, dla wielu osób jedyne źródło zarobku. Atakują też palestyńskie dzieci idące do szkoły. Niedaleko Hebronu już kilka lat temu jedna z włoskich organizacji pomocowych stworzyła specjalne patrole. Wolontariusze odprowadzają palestyńskie dzieci z wiosek do szkoły i przyprowadzają je do domu, by najmłodszym nic po drodze się nie stało. W ostatnim czasie przemoc osadników nasiliła się. W 2015 roku Izraelczycy podpalili domy w palestyńskiej wiosce Duma niedaleko Nablusu. W pożarze zginęło palestyńskie niemowlę. Na ścianach spalonych domów znaleziono hebrajski napis Zemsta. Wiosną 2023 roku doszło z kolei do wspomnianego już pogromu w miasteczku Huwara i nie jest wykluczone, że na tym się nie skończy. Izraelscy osadnicy słyną z tego, że są bardzo gwałtowni, a jednak pozostają całkowicie bezkarni. Między 2005 a 2013 rokiem mieliśmy 1200 spraw, w których osadnicy mieli atakować Palestyńczyków albo ich własność. Około 90% takich spraw kończyło się umorzeniem, bo nie znaleziono sprawców. 1/3 takich spraw związana jest z niszczeniem mienia, a pozostałe z wtargnięciem na czyjś teren oraz innymi rzeczami. Mówi mi izraelski prawnik Michael Sfard, który pracuje dla organizacji Yesh Din, reprezentującej przed sądami Palestyńczyków, którzy padli ofiarą przemocy ze strony osadników. Na okupowanych terenach palestyńskich na zachodnim brzegu Izrael stworzył de facto dwa światy. Ten pierwszy to nowe, zadbane żydowskie osiedla ze sklepami, opieką medyczną i punktami usługowymi. Ten drugi to odcięte od świata palestyńskie wioski, pogrążające się w biedzie i w maraźmie. Izraelczycy na zachodnim brzegu mają nawet swoje wygodne i szerokie drogi od jednego osiedla do drugiego. Palestyńczykom nie wolno tam jeździć i muszą korzystać z bocznych dróg. A jak wyjaśnia prawnik Michael Sfard, na zachodnim brzegu istnieją de facto dwa systemy prawne. Let's take an Israeli settler and a Palestinian that lives nearby. Weźmy dla porównania izraelskiego osadnika oraz Palestyńczyka, którzy mieszkają niedaleko siebie. Powiedzmy, że obaj zabili człowieka. Izraelczyk zostanie zatrzymany przez izraelską policję i będzie musiał stanąć przed sądem w ciągu 24 godzin. Potem policja rozpocznie dochodzenie i prześle akt oskarżenia do sądu cywilnego w Jerozolimie. Izraelczykowi będzie grozić maksymalna kara w Izraelu, czyli 20 lat więzienia za zabójstwo. His Palestinian neighbor, ale już jego palestyński sąsiad zostanie zatrzymany przez wojsko i będzie przesłuchiwany prawdopodobnie przez służby specjalne. Potem zostanie postawiony przed sądem wojskowym, ale będzie przedtem mógł być przetrzymywany przez 8 dni, a jego aresztowanie będzie mogło zostać przedłużone o 3 miesiące. Palestyńczyk dostanie zarzut zabójstwa w sądzie wojskowym i grozić mu będzie dożywocie. 2 ludzi, którzy popełnili tę samą zbrodnię w tym samym miejscu, będzie zatem sądzony według 2 różnych systemów prawnych. Law. So 2 people that commit the same crime in the same area and are subjected to completely different laws. Izrael zasiedla palestyńskie tereny od ponad pół wieku. Kolejne osiedla powstają niezależnie od tego, czy w Jerozolimie rządzi prawica czy lewica. Eksperci nie mają bowiem wątpliwości, że osadnictwo to kamień milowy izraelskiej polityki. Po co to wszystko?
by zasiedlić zachodni brzeg Izraelczykami i w ten sposób liczebnie zdominować Palestyńczyków, wyjaśnia Dror Etkes, izraelski aktywista i szef organizacji Kerem Navot, zajmujący się kwestią izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Chodzi o to, aby wypełnić zachodni brzeg Żydami, obywatelami Izraela. W ten sposób będą oni obecni na większości tego terenu, a utworzenie tutaj w przyszłości państwa palestyńskiego będzie niemożliwe. Jak to jest robione? Izraelskie osiedla są stawiane w takich miejscach, by de facto przecinać zachodni brzeg i uniemożliwiać dostęp jednych palestyńskich społeczności do drugich. Kolejne osiedla w praktyce otaczają większe palestyńskie społeczności i przecinają drogi między wioskami i miastami. W ten sposób zachodni brzeg jest pocięty na mniejsze kawałki. To z kolei pozwala izraelskiej armii kontrolować ten obszar minimalnym wysiłkiem. Ale na Bliskim Wschodzie nic nie jest czarno-białe. Część nielegalnych osiedli żydowskich powstała w miejscach, do których trudno Żydom odmówić prawa. Na przykład osiedle Gusz Etzion niedaleko Betlejem jest na terenie, gdzie pod koniec lat 40. XX wieku Arabowie brutalnie wymordowali setki Izraelczyków. Jesteśmy synami tych, którzy zginęli tutaj wiele lat temu. To jest krew naszych ojców. Nie zwrócimy tej ziemi. Podkreśla David, jeden z mieszkańców Gusz Etzion. Argumentów do ręki dostarczają też Izraelczykom sami Palestyńczycy. Część z nich pracuje u osadników, choć w świetle palestyńskiego prawa to nielegalne. Co więcej, większość osiedli została zbudowana rękami Palestyńczyków. Pomyśl tylko, musisz przecież codziennie wyżywić rodzinę, dzieci. Musisz pracować, a dla większości Palestyńczyków nie ma pracy, więc jesteś pod ścianą i idziesz pracować do izraelskich firm w takich osiedlach. Mówi Dror Etkes z organizacji Kerem Navot. Brutalność izraelskich osadników spowodowała, że Palestyńczycy uciekają ze swoich domów. Według danych ONZ każdego miesiąca dochodzi na zachodnim brzegu do około 100 incydentów, a od początku 2022 roku ze swoich ziem wyjechało już 400 osób. Zabójstwa są na bezprecedensowo wysokim poziomie, a osadnicy dokonują coraz gwałtowniejszych ataków. To prowadzi do tego, że całe palestyńskie wspólnoty uciekają z domów po wielu latach i dekadach mieszkania w danym miejscu. To jest rezultat przemocy i tego, że izraelska armia nie reaguje na incydenty. Osadnicy robią to wszystko świadomie. Wiedzą, że dokonują przemocy i że dzięki temu kolejne grupy Arabów będą wyjeżdżać, a oni będą mogli zasiedlać kolejne tereny, a to jest celem tego całego biznesu. Podkreśla Omar Shakir z Human Rights Watch. On sam także wyjechał z Izraela, bo musiał. Izrael deportował go w 2019 roku, bo sąd uznał, że aktywista, tu cytat, wspiera bojkot Izraela. A nie jest tajemnicą, że izraelskie władze niezbyt lubią aktywistów praw człowieka, zwłaszcza tych, którzy głośno krytykują postępowanie rządu. Według danych izraelskiej organizacji praw człowieka Peace Now, obecnie na zachodnim brzegu mieszka ponad 3 miliony osób, 86% z nich to Palestyńczycy, coraz bardziej stłoczeni w miastach, a jedynie 14% to żydowscy osadnicy, czyli ludzie, którzy są znacznie silniejsi niż większość populacji. Czy jest szansa na zmiany i czy na zachodnim brzegu zapanuje pokój? W zasadzie nie ma. Konflikt izraelsko-palestyński to nie jest już konflikt dwóch równorzędnych stron, ale trwająca niemal 60 lat okupacja. Proces pokojowy w zasadzie nie istnieje, bo ostatnie jak dotąd rozmowy załamały się 9 lat temu. Kwestia osadników to jeden z głównych punktów spornych, ale Izrael mimo krytyki Stanów Zjednoczonych czy krajów Europy wciąż kolonizuje zachodni brzeg. A do tego wszystkiego spirala przemocy z obu stron, co należy mocno podkreślić, z roku na rok się rozkręca. Jak pewnie zauważysz, gdy chodzi o kwestie prawne, w tym odcinku oparłem się jedynie na porozumieniach z XX wieku, ale nawet one nie dają prostej odpowiedzi na pytanie, kto ma rację. Można oczywiście cofnąć się jeszcze bardziej do czasów, gdy tak zwana Palestyna była częścią Cesarstwa Rzymskiego albo Imperium Osmańskiego. I jeszcze bardziej skomplikować w ten sposób kwestie prawne,
dotyczące tego, kto ma prawo mieszkać na tych terenach. Ciekaw jestem Twojego zdania w tej kwestii. Jeśli chcesz, zostaw swój komentarz pod tym odcinkiem i napisz, kto ma rację w tym niekończącym się konflikcie między Izraelczykami a Palestyńczykami. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytał Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.